Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj wideo poświęcone urządzeniu, które może nie jest urządzeniem elektronicznym, a bardziej elektrycznym, ale zapewne wielu z Was może się przydać. Producent nazywa swoje urządzenie elektryczny otwieracz do wina wraz z dokładkami, które ułatwiają otwieranie tradycyjnych butelek win i takich urządzeń na rynku jest całkiem sporo. Generalnie takie zestawy można nabyć w dwóch typach. Jeden z samym otwieraczem, drugi z dodatkowymi akcesoriami. I są dwa jakby odrębne też rodzaje. Jeden to z akumulatorem wbudowanym, a drugi z możliwością montażu akumulatorów typu AAA albo AA, czyli cienkie bądź grube paluszki, które można ładować i wymieniać. To rozwiązanie z paluszkami oczywiście ma swoje plusy i minusy. Do minusów na pewno należy to, że pojemność jest akumulatora nieco mniejsza. Trzeba te akumulatory wymieniać. No i oczywiście mechanicznie zakładki czy zamknięcia do tych baterii mogą się również po pewnym czasie uszkodzić. Tutaj mamy wszystko bardziej solidne, dlatego ja osobiście preferuję takie wbudowane z akumulatorami otwieracze. Na opakowaniu nazywa swoje urządzenie jako elektryczny zestaw do wina i rzeczywiście on służy do otwarcia, do serwowania i ewentualnie jakby konserwacji, na zatykania butelki, żeby można było ją kolejnego na przykład dnia dopić, bo nie zawsze musimy konsumować całą butelkę po otwarciu. Zestawy są różnych firm. Informacja również o zawartości całego zestawu. Jest to elektryczny otwieracz do wina, nalewak z takim specjalnym kształtem i zatyczka również do zamykania wina, żebyśmy nie musieli używać korka, chociaż ja osobiście wolę korek. I jest jeszcze otwieracz czy przycinak do folii, abyśmy mogli najpierw po zdjęciu folii użyć właśnie elektrycznego otwieracza. Tutaj mamy markę iCaro. Jest to jeden z firm brandujących takie urządzenia, bo w Chinach w zasadzie jest kilka typów, które mają tylko później narzucane brandy. Natomiast ta firma, jak widzę, pochodzi z Niemiec, z Düsseldorfu, więc tutaj iCaro z Niemiec ściąga z Chin te urządzenia i je po prostu później odsprzedaje. Być może gwarantuje nam to nieco wyższą jakość niż z takich niebrandowanych urządzeń. Jak widać, są wszystkie normy spełnione. Made in China. Nie pozostaje mi nic innego, jak otworzyć samo urządzenie. A co mamy w zestawie sprzedażowym? Po otwarciu, słuchajcie, mamy oczywiście podziękowania od iCaro za wybór ich urządzenia. Informacja o giftach i o gwarancji. Tutaj mamy, słuchajcie, taki foliowy otwieracz właśnie do tych folii na winach. Mamy też zatyczkę do wina i mamy sam nalewak tutaj wyprofilowany, żeby nam się wygodnie wino po otwarciu nalewało. Mamy instrukcję obsługi, natomiast ona jest bardzo prosta. W zestawie jeszcze otrzymujemy kabel USB-C do USB-A, tak abyśmy mogli ładować urządzenie, natomiast możemy to oczywiście zrobić za pomocą dowolnego kabla USB typu C. Sama obsługa, zaraz ją będę demonstrował. Mamy logo producenta iCaro. Tutaj mamy przeźroczysty plastik i diody informujące o stanie pracy i ewentualnym ładowaniu. Jak widać, dioda świeci na czerwono. No i samo urządzenie, słuchajcie, wygląda w ten sposób. Tutaj mamy otwieracz, który się kręci w jedną bądź w drugą stronę. I to wino za pomocą tego plastiku tutaj, takiego urządzenia z plastikiem, po prostu korek wyciąga. I teraz tak, mamy tutaj wbudowany akumulator. Ładowanie to jest port USB typu C, co jest fajne, bo posiadam taki starszy model z innej firmy. O, tutaj mamy port ładowania USB typu C, a ja mam taki, słuchajcie,
model nieco starszy, gdzie mam jeszcze USB, niestety, typu mikro. Nie wiem, czy to będzie teraz widać. Tak, tutaj jest mikro, a tu jest USB-C, więc ja mam bardzo podobne urządzenie, które sprawuje się u mnie bardzo dobrze. Może Wam zaraz pokażę jeszcze, że praktycznie one są identycznie wbudowane. Ten jest nieco głośniejszy, jeżeli chodzi o silnik, ten bardziej cichy. Czyli tutaj może już nowocześniejszy silnik użyto. To jest starszy model, który kilka lat już mam, ale nadal świetnie działa, tylko ma niestety port micro USB, a z tego micro USB to niestety już, słuchajcie, coraz mniej urządzeń korzysta, więc często muszę szukać kabla, bądź też ładowarki, żeby to, słuchajcie, naładować. Natomiast tak, poza tym, to czy bierzemy jakieś niebrandowane urządzenie, czy urządzenie wyższej półki, nie ma większego znaczenia. No może jest znaczenie, jeżeli chodzi o głośność samego mechanizmu, bo może w tej chwili nie będę nic mówił, posłuchajcie sobie sami. A teraz starsze urządzenie. Działa nieco głośniej, ale tak jak powiedziałem, sprawuje się bardzo dobrze od kilku lat. Podsumowując, jeżeli pijecie wina, jesteście smakoszami wina czy win, to polecam gorąco takie urządzenia, ponieważ dużo łatwiej i szybciej otwiera się butelki. Można je oczywiście po wypiciu niewielkiej ilości alkoholu również zabutelkować, z powrotem zabezpieczyć, tak żeby nie wypijając całej butelki tą trwałość wina zachować. Natomiast polecam rozwiązania z wbudowanym akumulatorem osobiście, ale wiem, że są też fani paluszków, żeby może było łatwiej po prostu wymienić te akumulatory. I jeżeli wybieracie już wbudowane akumulatory, tak jak ja, polecam szukać modeli ze złączem typu USB-C, ponieważ, no tak jak powiedziałem, mikro USB wcale nie jest gorsze, jest wystarczająco do tych zastosowań, ale coraz ciężej znaleźć kabel, a USB-C w tej chwili jest dominującym standardem na rynku. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz zasubskrybowanie kanału, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Piszcie, czy takie urządzenia są interesujące, czy sami ich używacie, jakie macie z nimi doświadczenia. Komentarze są dla Was, do Waszej dyspozycji, a ja na końcu jeszcze wrzucę Wam kilka innych ciekawych materiałów wideo do obejrzenia. Hej, hej, do kolejnego wideo na kanale.